Dobrze, jesteśmy gotowi, żeby rozpocząć. Dzień dobry Państwu, Janusz Maruszewski, Strefa Inwestorów. Jest czwartek, 5 marca 2026 roku. Minęła godzina 13 i zapraszam Państwa do udziału w spotkaniu z przedstawicielami spółek Cyberfolks oraz Shopper. A są już z nami pan Jakub Dwernicki, prezes zarządu Cyberfolks oraz Shopper. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Oraz pan Robert Stasik, wiceprezes zarządu Cyberfolks oraz Shopper, dyrektor do spraw finansowych. Dzień dobry. Dzień dobry. Grupa Cyberfolks słowem wstępu wspiera małe, średnie i duże przedsiębiorstwa w ich obecności w internecie, w szczególności w obszarze komunikacji, marketingu i sprzedaży, dostarczając technologie, zarówno możliwości sprzętowe, jak i oprogramowanie, usługi dla biznesów internetowych w Europie i na całym świecie. Spółki Cyberfolks oraz Shopper wchodzący w skład grupy opublikowały właśnie wyniki finansowe za czwarty kwartał 2025 roku i właśnie nim oraz planom rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem strategii po ostatnim przejęciu PrestaShop, przejęciu Syliusa będzie poświęcone nasze dzisiejsze spotkanie. Będzie ono podzielone tradycyjnie na dwie części, na prezentację oraz na sesję pytań i odpowiedzi. Ja ze swojej strony zapraszam do zadawania pytań zarówno w ramach pokoju konferencyjnego, jak i w mediach społecznościowych, na YouTubie, Facebooku, Xie czy LinkedInie, tam gdzie nas Państwo oglądacie. A teraz oddaję już głos naszym gościom. Panowie, scena jest Wasza. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz dzień dobry Państwu. Witamy na naszym webinarze poświęconym tym, co wydarzyło się od czasu, kiedy ostatni raz się widzieliśmy, bodajże w listopadzie. Sporo się działo na świecie, sporo się działo u nas. Chcielibyśmy się do jednej i drugiej kwestii najlepiej jakby w połączony sposób odnieść, jak postrzegamy wszelkie zmiany na rynku związane z nowościami ze świata AI, jak one wpływają na nasz biznes, jakie dają nam perspektywy, ale przede wszystkim odnieść się też do dokonanej przez nas akwizycji, czyli inwestycji wspólnie z Syliusem w spółkę PrestaShop i co to dla nas i dla Państwa jako akcjonariuszy oznacza. Przede wszystkim warto tutaj podkreślić, że czujemy się w tej chwili wyraźnie europejskim liderem technologii e-commerce z uwagi na skalę tej inwestycji, skalę rynku, który zyskujemy. O tym będziemy szerzej oczywiście mówić w dalszej części prezentacji. Natomiast już dziś razem posiadamy 700 000 firm, klientów w Europie. Bardzo duży przychód, bardzo duże GMV, też będziemy szczegółowo o tym za chwilę mówić, natomiast czyni nas to na pewno lidera europejskiej technologii e-commerce. I teraz chcielibyśmy odnieść się do tego, w jaki sposób prosty proces, który widzimy, jeżeli chodzi o handel internetowy, czyli to, co dzieje się między sprzedającym a kupującym, skomplikowane jest pod spodem. Dlaczego to ma znaczenie z perspektywy naszego biznesu, z perspektywy jakby tego, jak ta technologia działa pod spodem. I tutaj przedstawiamy taki w pewien sposób diagram, który pokazuje, jak wiele operacji dzieje się pod spodem, jak bardzo skomplikowany jest to system, ile tak naprawdę podsystemów pod spodem działa, i w dalszej części przedstawimy Państwu, na ilu platformach operujemy, żeby uzmysłowić skomplikowaność tego systemu, a jednocześnie, która stanowi o jego wartości. Po przejęciu PrestaShop tworzymy taki jeden spójny, wielki e-commerce'owy ekosystem i kontrolujemy wszystkie kluczowe wartości, od infrastruktury przez backend, integrację, App Store, Storefront i checkout.
komunikację i marketing. W każdym z tych segmentów posiadamy wyspecjalizowane marki, wyspecjalizowane brandy. O tym też za chwilę, jaki jest podział ról między nimi, szerzej postaram się Państwu opowiedzieć. I teraz ten obrazek pokazuje nam tutaj, w jaki sposób łączymy ten świat, który jest my oczywiście jako grupa CyberFolks, wliczając to w spółki sam CyberFolks, Shopper, Presta, Sydius, Vercom i tak dalej. Stoimy zawsze po stronie merchanta i łączymy ten świat, ten właśnie skomplikowany świat, który nam się, kiedy kupujemy jakiś jeden kabelek do ładowania telefonu na przykład i klikając wieczorem zamówienie, on w gładki sposób przychodzi do nas kolejnego dnia. Obsługujemy cały ten proces, co się musi wydarzyć, żeby takie zamówienie z perspektywy merchanta, który czasem musi takie tysiące zamówień obsłużyć, co po drodze się musi wydarzyć, ile systemów za to odpowiada i jak bardzo skomplikowane są interakcje między nimi. No i tutaj jakby widzicie Państwo, że posiadamy systemy od tych infrastrukturalnych, czyli systemy hostingowe, systemy związane z Product Inventory Management, czyli zarządzaniem stanem produktów po stronie klienta, w ogóle samym katalogiem produktów, obsługą tego zamówienia, Order Management System, czyli tym, co się dzieje po zamówieniu, całą warstwę danych, która jest związana z tym, że w jaki sposób analizujemy choćby ruch po stronie klientów i cała masa różnych systemów poprzez później w momencie, kiedy takie zamówienie się dzieje, płatności, reklamę, wszelkie funkcje cross-borderowe, konektory AI-owe, które służą zasilaniu jakichś agentic AI, w ogóle jakby integracje. Wielu naszych klientów sprzedaje jednocześnie na wielu miejscach, na kilku marketplace'ach przez swoją stronę. Tym wszystkim trzeba zarządzić i to w sposób automatyczny, taki, aby z perspektywy merchanta było jak najmniej pracy, ta praca nie sprawiała kłopotów i była jak najbardziej efektywna. Teraz tutaj jakby po stronie infrastruktury, no to wiadomo, posiadamy spółkę CyberFolks, mamy usługi domenowe, hostingowe, serwerowe w najróżniejszej postaci, od serwerów VPS po fizyczne takie serwery dedykowane, posiadamy certyfikaty SSL. W systemach backendowych takie najważniejsze systemy, jakie są z perspektywy naszych klientów, merchantów, to są systemy Product Inventory Management, OMS, właśnie magazyny danych, które służą później także współpracy z różnymi rozwiązaniami sztucznej inteligencji, data science, rozumieniu tych danych, wyciąganiu wniosków, które służą finalnie zwiększaniu sprzedaży i tutaj jakby te systemy w zasadzie mamy równolegle w wielu spółkach, które tutaj Państwo widzicie na tym slajdzie. Mamy kolejną warstwę, szalenie ważną warstwę integracji. Ja chciałbym tutaj zwrócić uwagę, dlaczego my tak bardzo pokazujemy ten skomplikowany świat, który my obsługujemy. Pokazujemy go dlatego, że jak pewnie część z Państwa albo większość zdaje sobie sprawę, w ostatnim czasie pojawiła się narracja, że można sobie zwipe-kodować jakąś aplikację i ona zastąpi system, jaki jest u klienta. No, chcemy jakby bardzo stanowczo i wyraźnie powiedzieć, że na pewno nie da się tego zrobić z naszym systemem, który składa się, jest ekosystemem systemów, można powiedzieć, składa się z dziesiątek różnych rozwiązań, szalenie skomplikowanych, szalenie jakby powiązanych z logiką biznesową, nie tylko z kodem, a ten kod jest jakby tylko małym fragmentem. I to, co my jakby w warstwie integracji robimy, to łączymy choćby naszych klientów w całej sferze płatności, której nie da się jakby zrobić kilkoma kliknięciami, bo to są bardzo ważne systemy finansowe, które wymagają certyfikacji, autoryzacji, procedur KYC. Podobnie jest w procesach logistycznych, może nie aż w tak wysublimowany sposób, ale też musi to być bardzo niezawodne. Współpraca z dużymi operatorami reklamowymi jak Facebook, Google czy TikTok po raz kolejny wymaga
autoryzacji ze strony tychże systemów. Podobnie ma się sprawa, kiedy myślimy o cross-border czy sprzedaży wielokanałowej. Dostawcy, ci partnerzy oczekują, aby była tam wyraźna autoryzacja, aby te systemy były sprawdzone, zaudytowane i bardzo bezpieczne. Dla przykładu, jesteśmy jedną z nielicznych firm w Polsce, która posiada usystematyzowaną współpracę z Amazonem i ta współpraca jest też cały czas przez Amazon monitorowana, polega na audytach. Niedawno przeszliśmy taki audyt, który trwa nawet kilka miesięcy, a jednocześnie samo uruchomienie takiej współpracy jest bardzo trudne i bardzo skomplikowane. I to jest kolejna rzecz, której na pewno nie da się zrobić kilkoma kliknięciami. Kolejna warstwa, którą posiadamy w naszym ekosystemie, w zasadzie tworząca ten ekosystem, to jest warstwa aplikacji. Warstwa, w której my udostępniamy całe to dobrodziejstwo rynku, który udało nam się przez te 27 lat zgromadzić, czyli tych 700 000 firm, z którymi klientów, dla których pracujemy, deweloperom aplikacji. I tu jest świetna nasza, bym powiedział, tworzy się takie miejsce symbiozy właśnie z takimi twórcami aplikacji, kiedy oni dzięki użyciu tego naszego rynku mogą tym klientom takie aplikacje dostarczać, ale mówimy tutaj o jakichś partykularnych aplikacjach, takich tworzących jakiś jeden mały, krótki element tego łańcucha wartości, który my dostarczamy i który pewnie często jest na tyle niszowy, że nie chcielibyśmy sami nim się zajmować, zajmując się jednocześnie takimi korowymi systemami. I tu macie Państwo jakieś wybrane przykłady takich aplikacji właśnie bardzo nowych, które zostały stworzone przez naszych partnerów i jakby odpowiadają na coraz to nowe pojawiające się potrzeby i problemy ze strony naszych klientów. Kolejna warstwa, szalenie istotna dla tych klientów, którzy sprzedają przez własne kanały, to jest warstwa ta storefrontowa. I tutaj jakby posiadamy trzy, można powiedzieć, po inwestycji wspólnej z Celiusem w Prestę, trzy takie silniki do tej warstwy checkoutowo storefrontowej, bo jest to zarówno Shopper, Presta, jak i Celius. Widzicie Państwo przykłady sklepów, które z tego korzystają. Tych sklepów, jak Państwo wiecie, pewnie jest razem 270 000 w całej Europie i tu dla nich właśnie ten fragment łańcucha wartości dostarczamy. Kolejna rzecz, pewnie część z Państwa była chwilę temu na webinarze Vercomowym. Sami pewnie widzieliście, jak sam Vercom, czyli ten jeden fragment z tych 6, które tutaj prezentujemy, jest skomplikowanym biznesem i jak wiele zależności musi się tam wydarzyć, żeby ta komunikacja działa się sprawnie. Tutaj jakby pokazujemy, że on jest też włączony w cały ten nasz ekosystem i działa spójnie i sprawnie w ramach tego całego ekosystemu, jaki CyberFolks dostarcza. I teraz jakby po raz kolejny odnosząc się do całej kwestii związanej z narzędziami AI do tworzenia, czy w ogóle powstającymi jakimiś aplikacjami AI, postanowiliśmy troszeczkę przybliżyć, jak to wygląda z perspektywy naszej, w jaki sposób my się do tego odnosimy. Tutaj jest taki wykres, gdzie widzicie Państwo, co się dzieje, gdy merchant używa standardowych narzędzi, czyli powiedzmy takich narzędzi, które my czy inne spółki oferowały klientom jeszcze pewnie 2-3 lata temu, czyli ta efektywność była jakby realnie niższa, prawda? Dalej pokazujemy, co się dzieje na tej kolejnej warstwie, jeżeli jakiś merchant postanowi użyć dostarczonej przez zewnętrznego dostawcę aplikacji, że ta efektywność faktycznie rośnie. Natomiast to, co jest najważniejsze i co chcemy jakby bardzo jasno powiedzieć, to dopiero pełna przewaga powstaje na skali danych i zintegrowanym ekosystemie. To jest ten żółty wykres, kiedy
nie dość, że mamy te narzędzia, które są korowe, takie deterministyczne, odpowiadają za to, że to wszystko działa, że tam są wystawiane faktury VAT, że ten VAT jest poprawnie liczony, że zamówienie nie jest jakąś halucynacją, tylko jest faktycznie dobrze zainwentaryzowane w całym systemie, a jednocześnie pojawiają się warstwa narzędzi AI-owych, analizy danych, zrozumienia tych danych, to tu się pojawia prawdziwy taki boost, prawdziwy taki impuls, który daje efektywność i AI wzmacnia właśnie każdy z tych filarów. I dopiero jakby w momencie, kiedy dostawca, jakim my jesteśmy, odpowiednio zaimplementuje te narzędzia i jakby zapewnia tą część taką bardzo przewidywalną, deterministyczną, z tym dobrodziejstwem, które daje AI, a o czym, jak to w praktyce działa, za chwilę Państwu pokażę, dopiero wtedy mamy prawdziwy skok efektywności. I to jakby jako cel sobie stawiamy coś takiego, że rozwiązania, które już dzisiaj oferujemy naszym merchantom i które AI-owo ich wspierają, docelowo chcielibyśmy, żeby operowały do końca tego roku, ograniczyły ich operacje, ilość operacji ręcznych, zautomatyzowały to tak, żeby mieli połowę mniej pracy. I teraz jakby co z tego wynika? Wynika z tego zdecydowanie jeden fakt, że absolutnie czujemy się beneficjentem tej rewolucji i myślę, że ci Państwo, którzy nas znają dłuższy czas, obserwują, jak na wczesnym etapie rozwoju rynku AI-owego zaczęliśmy adoptować różnego rodzaju rozwiązania AI-owe. Od naszego produktu Now, którego premierę mieliśmy 2 lata temu, który jest AI-owym takim softem do tworzenia stron internetowych, po asystenta sprzedawcy, po RoboFolksa, którego mieliśmy okazję już prezentować Państwu także na poprzednich konferencjach. Cała masa różnych wewnętrznych procesów też opierających się o AI. I jakby zdecydowanie jest to coś, co nam pomaga, a nas nie zastępuje. I to chcemy dzisiaj tutaj wyraźnie powiedzieć. AI nie jest w stanie zastąpić infrastruktury cyfrowej ani tej platformy, dlatego że nie jest taką infrastrukturą. On jest tylko warstwą automatyzującą jakiś fragment pracy, jest warstwą, która może stworzyć kod, ale ten kod nadal musi gdzieś być hostowany, nadal musi ktoś go zweryfikować, nadal ktoś musi sprawdzić, czy on jest bezpieczny, a klienci muszą temu zaufać, prawda? Bardzo długa droga i ktoś musi kupić ten kod jeszcze. Dlatego jakby jasno przedstawiamy tutaj, co AI robi, a czego nie robi. Czyli AI nie zastępuje infrastruktury cyfrowej, ale zastępuje tą pracę manualną i zwiększa efektywność procesów. I my jakby w tym obszarze dokładnie operujemy. Wracając do narzędzi, które już wcześniej prezentowaliśmy, które są dostępne w naszej ofercie, warto tutaj zwrócić uwagę na to też, w jaki sposób my rozumiemy, jak AI musi działać wobec klientów. I to, co jest myślę najważniejsze tutaj, to AI musi zwiększać albo GMV naszych klientów, albo redukować koszty, albo redukować ryzyko, ale to, o czym wszyscy zapominają w tym jakby hypie łatwości tworzenia kodu, łatwości tworzenia aplikacji, to działać stabilnie, bezpiecznie i przewidywalnie. Nie ma mowy, żeby w jakimś e-commerce gdzieś nastąpiła pomyłka, zamówienie pójdzie nie w to miejsce, płatność zostanie źle rozliczona, źle zostanie naliczony VAT. Konsekwencje tego mogą być porażające dla klienta i dla wszystkich uczestników tego systemu i to jest coś, na co na pewno klienci nie są w stanie sobie pozwolić. I to, co my dzisiaj możemy zaoferować merchantom w tym obszarze, to jest przede wszystkim nasza bardzo solidna własna infrastruktura AI-owa, która oczywiście łączy się z innymi modelami AI-owymi, takimi, które są dobre w trybie konwersacyjnym, dobre w analityce, w rozumieniu danych, w myśleniu, ale ma też własne algorytmy, które potrafią tą infrastrukturę w odpowiedni sposób promptować. I to jest taki nasz mechanizm, który nazywa się CyberMind, czyli taka podstawa, na której budujemy dalsze rozwiązania. Podstawa, na której budujemy RoboFolksa, który ma świetne wyniki
jeżeli chodzi o wsparcie naszych klientów w procesach instalacyjnych. Jest świetnie oceniany przez tych klientów. Mamy dzisiaj już zmierzone efekty, nawet podniósł nam oceny na Trustpilocie. Klienci często żartobliwie go bardzo oceniają, ponieważ on też czasem bardzo żartobliwie rozmawia z klientami, załatwiając jednocześnie poważne sprawy i jest to świetnie odbierane. Kolejnym narzędziem jest asystent sprzedawcy, który jakby nie wspiera merchanta w tym takim twardym procesie konfiguracji jakichś ustawień, serwerów, domen czy certyfikatów SSL, ale jest takim agentem, który pomaga mu w biznesie, czyli w lepszym zrozumieniu tego, co powinien sprzedawać, czego nie powinien. To też jedno z narzędzi, które mieliśmy okazję już Państwu wcześniej prezentować. I teraz jakby wracając po raz kolejny do tej kwestii, co AI, w jaki sposób on wspiera całe jakby doświadczenie merchanta, ale też jego codzienną pracę. Przedstawiliśmy tutaj Państwu takie warstwy, czyli te nasze 3 podstawowe narzędzia, które są bardzo silnie już zakorzenione w systemie i stanowią jakiś jego momentami rdzeń, czyli CyberMind, RoboFalls i asystent sprzedawcy. Po pierwsze wspierają doświadczenie merchanta, czyli sam proces konfiguracji sklepu, proces migracji z innych platform, ale także automatyzują już lub za chwilę będą automatyzować dużą część pracy tychże merchantów. Tworzenie jakichś opisów produktowych, automatyzację kontaktu z kupującymi, proces zrozumienia danych, upsellingu, kampanie marketingowe, rekomendacje. To wszystko wykorzystuje infrastrukturę AI i te mechanizmy, które pod spodem Państwu pokazujemy. I teraz jakby proszę zwrócić uwagę, jak wiele posiadamy dzisiaj rozwiązań pozornie ze sobą konkurujących, ale tak naprawdę nie konkurujących, dlatego że one operują w różnych segmentach klientów. I tak jak o ile CyberFox operuje od bardzo małych klientów aż po enterprise'y, o tyle kolejne nasze marki są wyspecjalizowane bądź w jakichś poszczególnych warstwach, choćby znany Państwu bardzo dobrze MailerLite, który małych i średnich klientów obsługuje w warstwie komunikacyjnej, po Message Flow, który obsługuje bardzo duże, wręcz największe przedsiębiorstwa. I tutaj widzicie Państwo, chyba nie ma sensu już tego jakby dalej omawiać. Jak na każdym z tych etapów mamy wyspecjalizowane rozwiązania, także pokazujemy tutaj, w jaki sposób rozumiemy Prestę w łańcuchu wartości. Jest ona w jakiś sposób porównywalna z Shopperem, jeżeli chodzi o skalę klientów, jeżeli chodzi o funkcje, jakie dostarcza, a Sylius już na przykład operuje w warstwie klientów Enterprise. Podobnie sytuacja ma się z Apilo, które jest odpowiedzialne za tą warstwę integracji. Ono operuje od małych do średnich firm, tymczasem SellRocket jest rozwiązaniem już takim bardziej wyspecjalizowanym w większych klientach. No i teraz jakby kolejna rzecz, w jaki sposób monetyzujemy te usługi i co stanowi o tym, że możemy Państwu co kwartał dostarczyć tak dobre rezultaty finansowe i mam nadzieję, że dostarczyć z tych rezultatów zadowolenie. My przede wszystkim zarabiamy na tym, że biznes naszych klientów działa stabilnie, bez błędów, i jakby obsługujemy dla nich cały ten proces automatyzacji, że usługi są dostępne, że są bezpieczne i zgodne z regulacjami. To jest szalenie ważne. To jest nawet ważne nie tylko w kwestii jakiejś ewentualnej perspektywy aplikacji napisanych przez weekend, ale jest to też bardzo ważne w zestawieniu na przykład z jakimiś zagranicznymi graczami, którzy nie zawsze te lokalne, europejskie regulacje są w stanie spełniać. Obsługujemy zamówienia i płatności. To jest kolejna warstwa niesamowicie krytyczna i wymagająca spełnienia wyśrubowanych regulacji prawnych. Integrujemy się z ERP i logistyką, automatyzujemy te operacje i też wspieramy naszych partnerów i klientów w całym tym
dobrodziejstwie, jakie niesie ze sobą rewolucja AI. I teraz tutaj tak w pewien sposób symboliczny pokazujemy, jak to się ma, jeżeli chodzi o rozwój skali merchanta, w jaki sposób te nasze interesy są zawsze bardzo zbieżne. Im większy merchant, im jego biznes większy, tym w pewien sposób jest potrzeba korzystania przez niego z bardziej zaawansowanego abonamentu, ale także to, co jest popularne w e-commerce, rośnie take rate, czyli prowizja, jaką taki merchant nam płaci za to, że wspieramy go w obsłudze płatności, w obsłudze zamówienia, znowu tych wszystkich procesach. I to jest bardzo ważne, że ten model jest takim win-win, bo jednocześnie nam zależy na tym, żeby merchant miał jak najwięcej przychodów, bo my mamy z tego prowizję, a merchantowi zależy na tym, żebyśmy go wspierali, no bo on ma z tego zdecydowanie większą część zysku i przychodu dla siebie. My w zamian dajemy gwarancję stabilności, gwarancję znowu tego zintegrowania, tego bardzo skomplikowanego mechanizmu, który pokazywaliśmy. No i rośniemy wraz ze skalą tego merchanta, a to, co najważniejsze, to jest bardzo powtarzalne i systematyczne, bo zarówno abonamenty, jak i te prowizje charakteryzują się bardzo dużą przewidywalnością i stabilnością, dzięki czemu jesteśmy też w stanie dowodzić tak dobre wyniki. Skala, która daje nam przewagę. I ta przewaga jest bardzo wyraźnie widoczna, odkąd myślę, jesteśmy obecni na giełdzie papierów wartościowych, ale uwydatniła się jeszcze z przejęciem Presty. Ilość jakby partnerów, których pozyskaliśmy przy tej okazji, skala, jaką zyskaliśmy, jak staliśmy się atrakcyjnym też partnerem dla wielu firm dużych, czasem międzynarodowych koncernów także, czyni nas w kolejny sposób atrakcyjnym rozwiązaniem. Rozumiemy lokalny europejski rynek. Działamy oczywiście cały czas głównie w Polsce nadal z przyczyn historycznych ponad 40% klientów to są klienci polscy. Natomiast przejęcie choćby Presty czy wcześniejsze przejęcie MailerLite'a bardzo mocno dywersyfikuje tą naszą geografię, bo w tej chwili mamy klientów we Francji, jak Państwo widzicie, w Hiszpanii, klientów we Włoszech, w rejonie CEE, tam mamy spółkę w Rumunii także, ale także klientów na rynkach amerykańskich czy w ogóle pozaeuropejskich. To tutaj takie dodatkowe jakby ilustracja, w jaki sposób to się przekłada na przychody, czyli troszkę więcej niż klientów mamy przychodów w Polsce, czyli 60% naszych przychodów pochodzi z Polski, ale już w tej chwili 30% pochodzi z Europy Zachodniej, a 11% pochodzi z rynków pozaeuropejskich, głównie Stanów Zjednoczonych. I teraz jeszcze raz wracając do tej nowej rzeczywistości, która w jakiś sposób się wyłania, czy jest jakąś trochę wizją, taką bym powiedział jeszcze lekko futurystyczną, ale jakieś daje perspektywy do tego, że mogą powstawać nowe spółki, które tak jak wcześniej pokazałem na przykładzie tego marketplace, jakiś fragment tego łańcucha wartości dla klienta są w stanie stworzyć. To jest bardzo dobra wiadomość dla nas i my wręcz chcemy to wspierać, co czynimy już do tej pory, czy na App Store shopperowym, czy na marketplace prestowym, czy Siriusowym, dostarczając im te elementy, których nie mają i nie zwipe-kodują. Nie da się zwipe-kodować zaufania, nie da się zwipe-kodować dystrybucji ani sprzedaży. To są bardzo trudne i zdobyć rynku. My dzisiaj mamy ten rynek i jesteśmy w stanie tym twórcom najróżniejszych aplikacji, w najróżniejszy sposób tworzonych, najróżniejsze potrzeby naszych klientów realizujących, połączyć i dostarczyć im rynek. Ktoś musi te aplikacje sprawdzić, ktoś musi je zweryfikować, ktoś musi powiedzieć, że są godne zaufania, a klienci, którzy z nich korzystają, muszą je ocenić, bo to sami mamy pewnie doświadczenie, w jaki sposób korzystając z restauracji, hotelu czy czegokolwiek, chcemy poznać opinię innych, co na ten temat sądzą.
a ktoś musi jakby ten marketplace, ten miejsce przynajmniej, gdzie można ocenić, dostarczyć. No i ktoś musi je w ogóle dostarczyć i przede wszystkim sprawdzić, czy one są zgodne z wymogami prawnymi, wymogami Unii Europejskiej. Za chwilę mówimy o AI Act, mamy RODO, mamy mnóstwo innych regulacji prawnych, które takie aplikacje muszą spełniać. To wszystko my jako grupa dostarczamy już dzisiaj, a teraz będziemy jeszcze to akcelerować, żeby wspierać z jednej strony naszych merchantów, żeby mieli jak najbogatsze spektrum i portfolio takich aplikacji, a w drugą stronę tych twórców, żeby mieli dostęp do rynku, bo tutaj wszyscy wygrywają. Wygrywają twórcy, wygrywają klienci, a także przy tej okazji na szczęście my, ponieważ bierzemy za to za każdym razem prowizję. I oczywiście wspieramy rozwój biznesu naszych klientów. Za technologią zawsze stoją ludzie, których cenimy na każdym możliwym etapie współpracy, czy będą to osoby, które są pracownikami zatrudnionymi i z którymi pracujemy od ponad 20 lat, czy są to ludzie, których przejęliśmy wraz z nabyciem jednej, drugiej czy trzeciej spółki, którzy nadal z nami współpracują i świetnie się wpisują w całym tą ekosystem, są świetnymi ekspertami, którzy posiadają wiedzę, bardzo ważną wiedzę. Znowu to jest kolejna rzecz, wiedzy nie da się zwipe-kodować i nie da się jej wyczytać z internetu, a przynajmniej tą, którą można wyczytać, jest ona bardzo powierzchowna i odarta z całej masy różnych skrajnych przypadków i bardzo istotnych zastosowań. My posiadamy tych ekspertów, posiadamy ich o bardzo długoletnim stażu i na pewno pielęgnujemy te relacje. Jesteśmy też sami founderami, czy ja, czy Krzysztof Szyszka, czy Adam Lewkowicz, czy Mikołaj Król w Syliusie, czy Damian Murawski. Mamy mnóstwo osób, które są bardzo mocno zaangażowane nie tylko na poziomie jakby kontraktowego zarządu, ale także na poziomie istotnych pakietów akcji, a jakby pewnie macie Państwo doświadczenie, że takie biznesy, w których founderzy są jednocześnie w zarządzie, dużo lepiej performują od tych, które mają tylko kontraktowy zarząd. I to, co jeszcze jest ważne, to mamy ogromną sieć partnerów, która istotnie urosła po przejęciu Presty. Tych partnerów dzisiaj mamy w Europie kilka tysięcy. Jest to świetna przestrzeń, dzięki której możemy jeszcze lepiej dostarczać te usługi do klientów. Edukacja partnerów zapewnia nam to, że więcej rozwiązań z naszej grupy może trafić do jednego klienta, bo ktoś je na koniec musi wdrożyć, ktoś musi po raz kolejny blisko klienta powiedzieć, że te rozwiązania są fajne, godne zaufania i stabilne i bezpieczne. Tutaj ilustrujemy fragment zespołu, który liczy dzisiaj 1000 osób i cały czas rośnie. Z kolejnymi przejęciami mamy coraz więcej tych osób i cały czas rekrutujemy i co jest ważne, to przede wszystkim stawiamy na ludzi, a dopiero w dalszej kolejności na technologię i jakieś rozwiązania AI-owe. I to wszystko razem, o czym powiedziałem, jest kolejnym argumentem, który wyjaśnia, skąd się bierze to, że od 8-9 lat, odkąd jesteśmy na giełdzie, czyli już prawie 40 kwartałów, jesteśmy Państwu w stanie pokazywać rekordowe i strasznie dynamicznie rosnące wyniki. To jest taki sprzęgający się mechanizm, który jakby im jest większy, tym jeszcze bardziej stanowi o sile. Z jednej strony wzrost liczby klientów, rosnące GMV naszych klientów, możliwość, bardzo duże portfolio produktowe, które powoduje, że tym klientom możemy zwiększać liczbę usług, które posiadamy, akwizycje, które otwierają nas na nowe rynki, kolejne nowe produkty, które generujemy, bo opłaca je się generować do nowych klientów, nie do nowych, tylko do tej ogromnej rzeszy klientów, aż po
optymalizację, którą dostarcza nam AI i jakby kolejne możliwe takie efekty wydajnościowe, poprawę efektywności. No i to, z czego pewnie słyniemy, ale warto to przypomnieć, że jesteśmy bardzo mocni w akwizycjach, bardzo konsekwentnie te akwizycje realizujemy. Akwizycja MailerLite'a w 2022 roku, akwizycja Shopera w 2024, czy akwizycja Presty w 2025. Wspominam o tym dlatego, że pewnie też będzie to istotne w przyszłości, kiedy jakieś konkretne rozwiązania AI-owe, które będą komplementarne dla tego, co możemy oferować klientom, jesteśmy bardzo dobrym tutaj potencjalnym inwestorem dla takich spółek czy firmą, która będzie to przejmować, dlatego że posiadamy ten rynek, posiadamy bardzo bogate doświadczenie, bardzo dobrą markę i jesteśmy tym liderem, a więc znowu powstają tu bardzo istotne synergie. I podsumowując to wszystko, o sile grupy CyberFolks stanowi ogromny, zintegrowany ekosystem, który daje ogromną, trwałą przewagę konkurencyjną i to nie składa się z pojedynczych rzeczy, tylko poza dziesiątkami systemów, setkami tysięcy klientów, miliardami GMV, które obsługujemy. Jest to jeden zintegrowany ekosystem, bardzo silna pozycja w Europie, ogromna ilość danych. Proszę pamiętać, że AI bez danych nie działa. My posiadamy tych danych coraz więcej i one na pewno są bardzo istotnym elementem napędzającym te wszystkie silniki rekomendacyjne, wspierające merchantów, ich końcowych klientów w podejmowaniu dobrych decyzji. Jesteśmy bardzo głęboko osadzeni w procesach klientów, bardzo dobrze rozumiemy regulacje prawne, które są w Europie. Rozumiemy know-how procesów e-commerce'owych. Cały czas nawet zatrudniamy osoby, które posiadają ten know-how. Myślę, że obecność choćby Pawła Lewkowicza w zarządzie Shopera jest tego wyrazem, osoby, która ma przede wszystkim, nie jest to oczywiście jedyna osoba, wspominam o Pawle jako o osobie, która jest w zarządzie Shopera, która posiada bardzo istotne know-how zrozumienia potrzeb i specyfiki biznesów e-commerce'owych. Przewidywalne przychody i silny cash flow pozwalają nam mieć duży budżet na inwestycje w R&D, na bycie też silnym, stabilnym partnerem, czego wymaga wielu klientów. Kompetencje M&A-owe, które nam pomagają cały czas się rozwijać. Ogromna sieć partnerów, którzy mogą wdrażać, sprzedawać nasze usługi. No i przede wszystkim to, co pozwala nam też rosnąć zdolność wytwarzania nowych produktów i ich monetyzacji. I oddaję głos w tej chwili Robertowi, który opowie Państwu więcej już o wynikach finansowych. Ja bardzo dziękuję. Dziękuję, Kuba, również. Ten ekosystem, o którym przed chwilą mówił Kuba, który zbudowaliśmy przez te wszystkie lata, w szczególności z jego tym samonapędzającym się mechanizmem wzrostu, o których Kuba mówił przed chwilą, przekłada się na konkretne liczby, na konkretne dynamiki. Od początku naszego istnienia rośniemy w tempie przychodów około 36% średniorocznie. Zeszły rok zamknęliśmy kwotą przychodów około 850 milionów złotych. Podobne dynamiki osiągamy również na poziomie zyskowności. Skorygowana EBITDA rośnie średniorocznie w tempie około 37%. W szczególności widzimy bardzo wysoki wzrost właśnie w minionym roku 2025. Dotychczasową politykę w zakresie wypłaty dywidend, a w szczególności jej corocznego wzrostu kontynuować. W bardzo dużym skrócie tutaj widzicie Państwo, co przez te wszystkie lata udało nam się zbudować i to są konkretne liczby, które uprawniają nas do śmiałego twierdzenia, iż jesteśmy obecnie największym ekosystemem biznesów internetowych na starym kontynencie. Ponad 700 tysięcy klientów, przede wszystkim e-commerce'owych i biznesowych.
140 miliardów tak zwanego GMV, czyli obrotu generowanego przez naszych klientów na naszych e-commerce'owych platformach. Te liczby oczywiście uwzględniają już liczby Syriusa oraz Presty. I to, co mówiłem przed chwilą, bardzo wysoka dynamika wzrostu biznesu, średniorocznie 36% wzrostu przychodów, a jednocześnie wysoki poziom rentowności mierzony parametrem EBITDA, około 34% rentowności EBITDA. Te dwie liczby, czyli dynamika przychodów i poziom rentowności, wyznaczają tak zwany parametr Rule of 40, czyli suma tych dwóch składników. W naszym wypadku wynosi to ponad 70%, tak, gdzie już te tak zwane Rule of 40, czyli suma wynosząca co najmniej 40, oznacza, iż mamy do czynienia z wzorowym, bardzo dynamicznie rosnącym i rentownym biznesem, topem, jeżeli chodzi o biznesy internetowe. Przechodząc już bardziej w szczegółach do kwartału czwartego, którego wyniki opublikowaliśmy wczoraj rano, dynamika przychodów zgodna z prezentowanym przed chwilą Państwu wieloletnim trendem, 37% wzrostu przychodów rok do roku. Szczególnie cieszy nas bardzo rekordowa dynamika tak naprawdę zysku EBITDA, czyli zarówno nominalnie, historycznie najlepszy kwartał, 83 miliony złotych skorygowanej EBITDA i historycznie również rekordowy wzrost o 72% rok do roku. Oczywiście ten wzrost wynika zarówno ze wzrostu organicznego, ale też ze zrealizowanych przejęć. W tym wypadku mówimy przede wszystkim o przejęciu spółki Shopper. Tak jak wspominałem, te liczby nie uwzględniają jeszcze danych finansowych Presty oraz Syriusa. Natomiast jeżeli chodzi o wzrost stricte organiczny, czyli w takim ujęciu like for like, w którym dodajemy Shoppera tak, jakby był przez nas konsolidowany w czwartym kwartale 2024 roku oraz korygując jednocześnie przychody o największego klienta segmentu Vercom, który dość istotnie zaburzał te przychody w roku 2024, też z uwagi na niską marżowość tego klienta. Dokonując takich korekt, taki porównywalny wzrost przychodów rok do roku to około 12%. I tutaj widzimy też bardzo wysoki wzrost rentowności, o której wspominaliśmy, i ponad 22% wzrostu tym samym, jeżeli chodzi o zysk EBITDA, i tutaj pokazujący to właśnie dźwignię operacyjną, którą jesteśmy w stanie osiągać właśnie dzięki zastosowaniu naszych technologii i ciągłych optymalizacji, nad którymi pracujemy. W tym kwartale w szczególności zwracam uwagę na pozytywną, bardzo wysoką dynamikę wzrostu zysku netto przypadającą akcjonariuszom jednostki dominującej. Tutaj małe przypomnienie, przez ostatnie 3 kwartały ta dynamika nawet na poziomie raportowym była ujemna, głównie ze względu na koszty transakcyjne oraz koszty odsetek wynikające z przejęcia spółki Shopper. Tu przypominam, zaciągnęliśmy blisko 500 milionów złotych długu na wspomnianą akwizycję spółki Shopper i przejściowo wpływało to na ujemną dynamikę zysku netto. Widzimy, że już teraz w Q4 2025 ten trend się odwrócił. Już na poziomie raportowym uzyskujemy 17% wzrostu zysku netto jednostki dominującej rok do roku i zakładam, iż ten trend pozytywny udało nam się już przywrócić na stałe w kolejnych kwartałach. W szczególności sprzyjają temu tutaj dla przypomnienia zarówno spadek poziomu zadłużenia też w kolejnych kwartałach, ale również obniżki stóp procentowych, które cały czas mają miejsce. To też dla przypomnienia na wczorajszym posiedzeniu RPP ponownie obniżyła stopy procentowe. Też te mechanizmy waloryzacji, tak jak pewnie Państwo macie w swoich prywatnych kredytach, również są podobne. Te stopy procentowe z pewnym opóźnieniem ulegają obniżeniu.
w stosunku do decyzji RPP czy zmiany WIBOR-u. Tak samo i u nas w kolejnych kwartałach również ta stopa oprocentowania zadłużenia będzie maleć. Jednocześnie tutaj zwracam uwagę, iż dzięki naszym bardzo wysokiej dynamice przepływów pieniężnych udaje nam się bardzo szybko obniżać ten poziom zadłużenia. Tak? Jeszcze na początku roku, przypominam, po zaciągnięciu zadłużenia na nabycie spółki Shopper, to było grubo ponad 2 razy dług netto do EBITDA, bodajże 2,5, 2,8. Na koniec roku 2025 zeszliśmy do poziomu około 1,33, mierzono wskaźnikiem długu netto do skorygowanej EBITDA. Tu oczywiście zwracam uwagę, iż te dane finansowe nie obejmują jeszcze przejęcia spółki PrestaShop i też finansowania dłużnego, które w części będzie finansować to przejęcie. Niemniej nawet uwzględniając zadłużenie czy wydatki kapitałowe na przejęcie Presty, ale też uwzględniając wyniki, które ta Presta będzie generować, ten poziom zadłużenia nie wzrośnie istotnie w roku 2026. Dalej będzie mocno poniżej poziomu 2,0, który też bym powiedział jest historycznie, jeśli byśmy się cofnęli jeszcze parę lat wstecz, to takim optymalnym, docelowym poziomem zadłużenia, którym zawsze się posiłkowaliśmy, był poziom między 2 a 3,0, tak, który zapewnia też z jednej strony bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o przepływy pieniężne, bezpieczeństwo płynności, ale też zapewnia maksymalną efektywność i zwroty dla akcjonariuszy, gdyż tak jak wiemy, kapitał dłużny jest zdecydowanie najtańszą formą finansowania, zdecydowanie tańszą od equity. Tak jak już wspominałem, bardzo wysoka dynamika przepływów pieniężnych ze wzrostem EBITDA, ponad 50% wzrostu rok do roku, osiągając w czwartym kwartale 89 milionów złotych. Tu też przypominam o tej naszej bardzo wysokiej konwersji EBITDA na przepływy operacyjne. W naszym przypadku wynosi ona ponad 100%. Tak, do przypomnienia, EBITDA w Q4 2025 wyniosła 82 miliony złotych, więc dzięki naszemu modelowi biznesowemu, w dużej mierze opartego o abonamentu i usługi przedpłacone, jesteśmy w stanie generować więcej przepływów operacyjnych niż EBITDA. To tyle, jeżeli chodzi o część prezentacyjną. W załączonej prezentacji zamieściliśmy na dalszych slajdach również bardziej szczegółowe dane dotyczące poszczególnych segmentów operacyjnych oraz szczegóły dotyczące rachunku zysków i strat i przepływów operacyjnych. Jeszcze tylko dla przypomnienia, oczywiście te wyniki są wstępnymi, szacunkowymi. Pełny raport opublikujemy 18 marca. Także dziękuję ze swojej strony. Jesteśmy bardzo chętni na to, żeby odpowiedzieć na wszelkie pytania z Państwa strony. Tak jest, panowie, bardzo dziękuję za prezentację. Pytań jest mnóstwo, także musimy się dzisiaj sprężać. Proszę przyjąć gratulacje świetnych wyników, przebicia oczekiwań rynku, konsensusu po raz kolejny. Szczególnie na tym poziomie, który dobrze pokazuje, myślę, tą efektywność zarządczą, czyli EBITDA, czy właśnie zysku jednostki dominującej. Ale powiedzcie, jakie nastroje panują w spółce na początku 2026 roku? Bardzo dobre nastroje, natomiast mamy też bardzo dużo pracy, bo pracy jest sporo na każdym froncie, można powiedzieć. Te wszystkie okazje związane z pojawieniem się AI powodują, że musimy trzymać tutaj bardzo dobre tempo. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, pojawienie się Presty to jest kolejny obszar, gdzie musimy bardzo intensywnie pracować, ale do tego jesteśmy przyzwyczajeni. Cały czas jakby staramy się trzymać bardzo wysokie tempo. Jasne. O Prestę jeszcze będę pytał dalej, ale powiedzcie panowie, co możecie powiedzieć o sytuacji w całej branży e-commerce, na którą jakby nie patrzeć, jako taki drugi gracz z punktu widzenia całościowego GMV, macie dużą ekspozycję. Czy widać tutaj jakieś
pozytywne trendy rynkowe, które dałyby taki solidny wiatr w żagle całemu rynkowi, no i też oczywiście jakby samej spółce? To Robert, ty dobrze odpowiesz na to pytanie. Oczywiście. Tak, znaczy tu możemy się podzielić, tak jak pan słusznie zauważył, mamy tak naprawdę podgląd na praktycznie całą gospodarkę, przynajmniej tą część retailową. I tu widzimy, przynajmniej jeżeli chodzi o styczeń i luty, widzimy dość istotne odbicie dynamik GMV względem w szczególności tego Q4 2025, tak? I przynajmniej z danych początkowych, oczywiście tu jest dużo różnych czynników, tak? Bo to trzeba zwracać uwagę, że bardzo często kalendarz ma też duży Tak. wpływ na udział w e-commerce, liczba niedziel handlowych, więc tu naprawdę tych czynników jest bardzo dużo. Ale tu mogę się podzielić, że widzimy bardzo pozytywne trendy w tym zakresie. O ile w Q4 spadliśmy przejściowo poniżej tego poziomu wzrostu 10% GMV rok do roku, to dane za rok 2026, czyli za te 2 miesiące, które minęły, pokazują, że jak gdyby z powrotem powyżej tego poziomu 10% wróciliśmy. Co będzie dalej? Trudno mi, że tak powiem, na to wnioskować. To zależy od bardzo wielu czynników, między innymi od inflacji, ta, która też bym powiedział, jej spadek w zeszłym roku miałbym powiedział nawet negatywny wpływ na wzrost GMV, to w oczywisty sposób. I oczywiście ona też, ale oczywiście spadek inflacji ma całą masę pozytywnych wpływów na cały nasz biznes, tak? Poczynając od obniżki stóp procentowych, którą Państwo pewnie też dostrzegliście, no też będzie się przekładać na niższe koszty finansowe, tak? Więc bym powiedział, na razie widzimy bardzo pozytywne trendy. Co do przyszłości, no trudno mi się wypowiadać, bo też, że tak powiem, wzrost GMV, oczywiście oprócz czynników takich w pełni od nas zależnych, i tutaj robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby naszym klientom pomagać. No niestety zależy też od czynników ogólnogospodarczych, na które no niestety nie mamy w całości. Ale rok się dobrze zaczął i to jest pozytywna wiadomość, którą warto zapamiętać. Przejdźmy do pytań, natomiast chciałbym zacząć od kwestii, od której panowie też zaczęliście, czyli od kwestii sztucznej inteligencji. Potem sobie zajęlibyśmy się tematem Presty i Shopera, no i potem pozostałe pytania i finanse. Ja to podobne pytanie zadałem zarządowi Vercomu, ale też chciałbym skorzystać z tej okazji, że są tutaj ze mną eksperci, którzy czują rynek i widzą to, co się dzieje. No bo w ostatnich tygodniach rynek w sensie rozumiany jako giełdy mocno reagują na te doniesienia o tym, że kolejna branża zostanie gdzieś zdominowana przez AI, co może nie tylko poprawiać stopień innowacji, skalowalność, zoptymalizować koszty, ale też no, coraz częściej się mówi o tym, o czym tutaj pan Jakub mówił, że jednak potencjalnym wpływie na jakieś dynamiki pozyskiwania nowych klientów na przykład, no bo z obawy, że klienci zamiast korzystać z usług dostępnych w ramach różnych modeli SaaS-owych, będą jednak chcieli robić coś samemu. Oczywiście to jest narracja rynku, z którą ja osobiście się nie zgadzam, ale powiedzcie proszę, co się faktycznie dzieje w biznesie, no bo dalej jakby patrząc na wyniki, no to liczba merchantów się zwiększa, GMV się zwiększa. Chyba nikt, kto prowadzi swój sklep średni, mały, duży, nie myśli poważnie o takich rzeczach, jakie są słyszalne w tej narracji rynkowej. Tak jak pan powiedział, panie Jakubie, nie da się tego zvibe-kodować szybko. No tak, no ale zobaczcie Państwo, ja podam jeden bardzo wyraźny przykład. Oprogramowania open source'owe istnieją od lat 90. Są darmowe. I czy to znaczy, że a w międzyczasie powstały SaaSy, prawda? Tak. No, my sami w grupie mamy PrestaShop czy Syriusa, które są darmowe. No to jeżeli da się zvibe-kodować coś i ktoś będzie chciał na tym zarobić, no to czy zrobi to taniej niż darmowe rozwiązanie, prawda? No tutaj i mimo, że istnieją darmowe rozwiązania, ludzie wybierają SaaSy. Mimo, że istnieją open source'owe rozwiązania, ludzie potrzebują agencji, które będą wdrażać te rozwiązania, bo sami tego nie potrafią. No i jakby sam kod to jest zdecydowanie za mało, żeby biznes działał. Poza tym no, w świecie, w którym każdy może sobie stworzyć kawałek kodu, to mówimy o jakimś czerwonym oceanie konkurencji między tymi graczami. Teraz
Ja trochę nie rozumiem tego założenia rynku, że ktoś sobie... Ile osób jest w stanie samych sobie napisać aplikację i jak długo wytrzyma kilka godzin dziennie potrzebnych na to, żeby... Gdzie tu jest ta efektywność, prawda? My dostarczamy coś, co działa i pan nie musi o tym myśleć. Jako ten merchant po prostu mam się skoncentrować na biznesie, na tym, że sprzedaję sukienki, nie wiem, kosmetyki czy cokolwiek innego i nie chcę wiedzieć o tym oprogramowaniu, tak? A kodując sobie oprogramowanie będę cały czas myślał, ok, a teraz powstała jakaś nowa luka bezpieczeństwa, to może tutaj to kompletnie nie ma sensu. Opcja Nie druga, mówiąc o tej całej infrastrukturze, do której się trzeba wpiąć, żeby to w ogóle działało, tak? To, o czym pan oczywiście, mówił. dokładnie, to jest jakby istotne. Nawet jeżeli ktoś wybuduje taką aplikację, to czy jemu wystarczy rynku czasu, determinacji, żeby jakby pozyskać wystarczająco dużo klientów, żeby opłacało się mu nawet na ten jego czas zarobić, no bo jeżeli 5 jego innych kolegów też będzie to mogło robić, no to jakby nie ma w ogóle sensu jakby w swojej logice, tak? Być może do jakichś mniejszych aplikacji, takich robiących jakiś bardzo wąski fragment, tak. I tak jak pokazałem też, my bardzo chętnie przyjmiemy, bo dzisiaj mamy całą masę aplikacji, które są tworzone przez pojedynczych deweloperów i my bardzo chętnie je przyjmiemy, bo damy im rynek i damy im to zaufanie, którego nie mają. Jasne, bardzo dziękuję. To przejdźmy do pytań od widzów. Pan Adam pisze na jednej z konferencji w czwartym kwartale 2025 roku. Wskazywaliście Państwo, że proces adopcji agentic buying będzie powolny, bo konsumenci są przyzwyczajeni do swoich interfejsów. Jednocześnie wskazuje pan Adam, Morgan Stanley prognozuje, że do 2030 roku prawie połowa kupujących online może korzystać z agentów AI. Czy widzicie, czy jest ryzyko, że zbyt konserwatywna ocena tempa adopcji doprowadzi do sytuacji, w której czy Shopper, czy Presta nie będą agent ready w momencie, kiedy rynek tego zażąda? Co robicie, żeby tego uniknąć? Tak, ale ja się zastanawiam, skąd taki wniosek, bo my na poprzedniej konferencji pokazaliśmy taki slajd, który pokazywał, co w świecie Agentic AI zyska, a co straci. I tam wyraźnie pokazaliśmy, że Agentic AI jest tym, co będzie zabierało marketplace'om ruch. I teraz jedynie jakby jak najbardziej wspieramy, pokazujemy na tym slajdzie Agentic AI jako rozwiązania frontowe, pokazujemy AI Connectors. Jesteśmy całą jakby warstwą infrastruktury, która będzie zasilała takie rozwiązania, i takie procesy jakby się u nas dzieją. I teraz ten drugi mój komentarz, on się odnosi do samego tempa, w jakim te zmiany będą następować, tak? Czyli nie mam tak zaawansowanego zespołu analitycznego jak Morgan Stanley, żeby potrafić oszacować, ile to będzie. Natomiast ja mówię, że na początku ta adopcja będzie wolna, co nie wyklucza tego, że my nad tym pracujemy. Jasne, bardzo dziękuję. Pan Marcin pisze: Panie prezesie, w jednym z ostatnich wywiadów powiedział pan, że AI nie zastąpi SaaS i że inwestorzy zachowują się irracjonalnie. Czy w związku z tym sztuczną inteligencję traktuje pan jako jakiekolwiek zagrożenie dla modelu biznesowego CyberFox, Shopper, Vercom czy PrestaShop, czy wręcz przeciwnie, jako największą szansę wzrostu w najbliższych Zastanawiam się, latach? czy odpowiadać na pytanie, o której była cała prezentacja, prawda? Może to pytanie padło wcześniej. No, cała nasza prezentacja była o tym, że AI jest dla nas, że jesteśmy beneficjentem. Tak. I jest... Zadałem to pytanie, bo dosyć oczywista jest odpowiedź. Tak, no absolutnie AI wzmacnia nas. I cały nasz biznes, odkąd go robimy, jest o automatyzacji i wspieraniu efektywności naszych klientów. Jeżeli pojawia się technologia, która bardzo mocno tą automatyzację i efektywność wzmacnia, no to my się tylko możemy cieszyć, no bo jakby software, który dostarczamy, jego rola rośnie. To nie jest tylko, proszę Państwa, AI, to są różne narzędzia automatyzujące. Poza AI mamy taki open source'owy software, nazywa się N8N. Jesteśmy jedną z pierwszych w Polsce firm, które w ogóle bardzo mocno, tak samo Vercom, które bardzo mocno postawiły na N8N w optymalizacji workflow. To jest świetne narzędzie, które poza AI-em optymalizuje to. Wszelkie Potwierdzam z technologie. doświadczenia.
Tak, i wszelkie technologie, które się pojawiają, naturalnie są przez nas implementowane i wdrażane w nasze rozwiązania. Bardzo dziękuję. Pan Adam pisze, Shopify uruchomił Universal Commerce Protocol z Google, umożliwiając sprzedaż bezpośrednio przez AI mod w wyszukiwarce i aplikacji Gemini. Mastercard wprowadził Agent Pay, PayPal integruje się z czatem GPT. Czy w związku z tym CyberFox ma konkretny plan budowy protokołu lub API, które pozwoli agentom AI kupować bezpośrednio w sklepach opartych na przykład na Shopperze, PrestaShop, tak jak robi to na przykład Shopify z Google? Czy jest jakiś timeline dla takiego projektu? My się temu przyglądamy i raczej będziemy używać protokołów, które będą protokołami otwartymi. Wcześniej czy później będzie się musiał pojawić protokół uniwersalny, bo taka jest kolej rzeczy. Nawet jedna bardzo duża, silna firma nie będzie mogła sobie pozwolić na to. To trochę tak jak z tymi kabelkami do ładowania telefonów, Mhm. prawda? W końcu USB-C wszyscy używają. Właśnie, prawda? I nawet iPhone musiał się zdecydować, żeby mieć USB-C u siebie, bo inaczej będzie niekompatybilny. Jeżeli jakiś protokół będzie protokołem zamkniętym, to on naturalnie, to jakby w marketplace i na rynku zawsze są dwie strony i te dwie strony muszą prowadzić do tego, żeby było to uniwersalne i my wolimy używać uniwersalnych protokołów. Jasne, bardzo dziękuję. No to tematy związane z PrestaShop. Pan Michał pisze, jakie plany ma zarząd CyberFox wobec przejętej PrestaShop inne niż synergie kosztowe, czy oferowanie produktów z grupy merchantom PrestaShop, czy planowane są jakieś migracje klientów z PrestaShop na platformy sprzedażowe w grupie Sylius Shopper w nawiasie? Tak, bardzo dobre pytanie. No więc przede wszystkim synergie kosztowe to są zawsze rzeczy, które to jest z jakiegoś takiego, ja przepraszam, ale zawsze jakby to trochę, to jest takie bardzo podręcznikowe. To Mhm. nie tak się robi M&A, a zrobiliśmy ich ponad 50 i sporo o tym wiemy. Przede wszystkim szukamy w M&A-ach tego, jak możemy zwiększyć rynek, jak możemy zwiększyć produkty i przejęcie Presty daje nam ogromny rynek. I ta druga część pana pytania dotyczy właśnie tego, co my możemy zrobić, w jaki sposób możemy cross-sellować produkty. Po to pokazujemy cały ten stack technologiczny, który posiadamy, żeby móc sprzedawać tymże francuskim, włoskim, hiszpańskim merchantom rozwiązania Apilo, rozwiązania CellRocket, rozwiązania MailerLite. My mamy całe piękne portfolio produktowe i tam sieć partnerów, których musimy wyedukować w tej chwili. To jest nasze najważniejsze zadanie. Powiedzieć im, słuchajcie, macie takie i inne produkty i marketplace, na który zaraz umieścimy te nasze produkty i będziemy je oferować tym klientom. To jest najważniejsza przestrzeń do monetyzacji tych usług. I kolejna rzecz, w Pressie jest dużo do zrobienia, jeżeli chodzi o poprawę kodu, poprawę relacji z community. One były trochę jakby nie tak prowadzone, jak powinny być przez ostatnie lata i to na pewno chcemy poprawić i to się przyczyni z całą pewnością do lepszego postrzegania tego softu, lepszej retencji klientów i tak dalej. I przepraszam, jakby pan redaktor przypomniał trzecią część pytania. Czy planowane są migracje klientów z PrestaShop Aha, na tak, platformy no właśnie. sprzedażowe w grupie, jak Sylius czy Shopper? To niech decydują o tym klienci, niech decydują o tym partnerzy. Jeżeli uznają, że tak jest, bo mamy wewnętrzny mechanizm wypracowany, że Presta będzie dostawała fee z tego, jeżeli klient stanie się SaaS-owy. My oczywiście lubimy model SaaS-owy, natomiast ja chciałbym, żebyśmy byli zawsze w zgodzie z klientem i zawsze w zgodzie z partnerem, który takiego klienta obsługuje. To jeszcze uzupełniające pytanie od pana Szymona w tym kontekście. Jaka jest wizja, do jakiego klienta ma być kierowana PrestaShop, szczególnie właśnie w kontekście obecności produktów Shoppera i Syliusa? Tak, my nie będziemy prowadzić żadnej nie miałoby to sensu z punktu widzenia grupy, szczególnie, że jako osoby się przenikamy w tych zarządach i w jakichś różnych działach, więc znowu chcemy, żeby przede wszystkim różnica, że ktoś wybiera SaaS-a czy open source'owa, to jest taka czasem różnica mentalna. Ktoś po prostu woli, a my wolimy mieć oba rozwiązania. To trochę jakby w jednym, pewnie często spotykamy się z taką sytuacją, że ktoś lubi Coca-Colę, a idzie do restauracji i jest tam tylko Pepsi.
Wyobraźmy sobie, że jest tam naraz Pepsi i Cola i to nie znaczy, że trzeba jedno czy drugie rozwiązanie promować. Po prostu to klient ma decydować, co jest dla niego lepsze. Jasne. I pan Szymon pyta jeszcze, co zmieni się w samej organizacji PrestaShop po przejęciu, jakie są najbliższe plany w tym obszarze? No to pewnie lepiej byłoby o to pytać zarząd Presty. My mamy pełne w tej chwili zaufanie do zarządu, czyli do Mikołaja Króla i Damiana Murawskiego, którzy tam pracują. Jesteśmy tam raptem 2 tygodnie. Tak jak powiedziałem, te plany dotyczą przede wszystkim istotnej poprawy samego kodu, efektywności organizacji, roli marketingu, który działa w tej Preście, relacji z partnerami i relacji z community. I my bardzo mocno będziemy na te relacje z partnerami i ze społecznością, która tam jest, stawiać. Sylius cechuje się bardzo wysoką jakością kodu, bardzo dobrze docenianą, wybieraną przez dużych merchantów i na pewno te dobre praktyki, to doświadczenie, ta jakość zostanie przetransportowana do Presty. I pan Szymon jeszcze dopytuje, czyli nie jest planowane odejście od modelu open source PrestaShop? Absolutnie nie. Absolutnie. To jest jakby podstawa. Miesięcznie kilka tysięcy powstaje nowych instalacji, jest pobrań Presty, więc to jest coś, co świetnie. My dlatego kupiliśmy Prestę, dlatego że mamy rynek, dzięki któremu możemy pozyskiwać dodatkowych, w dość łatwy sposób pozyskiwać klientów dla kolejnych naszych rozwiązań. Jasne. Można tak poniekąd, zachowując oczywiście skalę, porównać to do MailerLite'a z tym darmowym planem dla tych najmniejszych podmiotów, które od tego zaczynają, a potem stają się potencjalnie klientami kolejnych produktów w grupie. Tak, słuszna analogia, oczywiście. I pan Szymon dopytuje jeszcze, jak wpisuje się PrestaShop we wspomniany model prowizyjny abonamentowy jako oprogramowanie właśnie open source? A to chyba pan już odpowiedział poniekąd na to No pytanie. tak, ja mogę powiedzieć, że jakby naszą rolą jest bardzo podobny sposób monetyzacji niezależnie od platformy. My jakby dążymy do tego, żeby wspierać merchanta, żeby on sprzedawał jak najefektywniej i trochę chcemy, żeby to dla nas było neutralne, czy ten merchant sprzedaje przez jeden, drugi czy trzeci kanał sprzedaży, czy wybiera nawet darmowy front, ale używa integracji Apilo, czy Sellintegro, czy w ogóle tych systemów OMS-owych. Mamy tak wiele produktów i jakby jesteśmy w stanie dzisiaj tymi AI-owymi narzędziami dostarczyć tak dużo wartości dla klienta, że zawsze znajdziemy sposób monetyzacji i dążymy do tego, żeby to trochę było neutralne, a żeby tutaj i znowu nie merchant i partner mogli kierować się jakby najlepszym z jego perspektywy rozwiązaniem. To pan Bartosz dopytuje, jakie produkty bądź usługi na przykład Shopera mogą być oferowane klientom PrestaShop w krajach Europy Zachodniej. No przede wszystkim te, które należą do grupy Shopper, czyli produkty Apilo, produkty OMS, produkty integracji na marketplace'y. To są MailerLite, to są świetne produkty. Proszę pamiętać, że my przy open source też, to nie jest żadna tajemnica, przy open source monetyzujemy też ten fragment checkoutowy, czyli transakcji przy operatorze płatności, więc to jest też, czy to jest open source, czy nie, to jakby nadal my posiadamy ten take. Całą infrastrukturę jakby wokół e-commerce. Pan Szymon pyta, czy planowana jest większa rola Polski w tworzeniu oprogramowania PrestaShop? Myślę, że dzisiaj w Preście jest bardzo dobry zespół, jeżeli chodzi o tworzenie kodu. To samo dotyczy Syliusa. Czy będzie większa rola Polski? Trudno mi odpowiedzieć, to pewnie są rzeczy, które dopiero będą podejmowane, decyzje czy jakieś plany w tym zakresie, kiedy lepiej poznamy skład zespołowy. Proszę pamiętać, że w ramach audytu my nie rozmawialiśmy z ludźmi. My jesteśmy w tej firmie od 2 tygodni i zrobiliśmy 50 M&A w swojej historii i zawsze ludzie są w centrum, jakby na pierwszym planie, w centrum naszej uwagi i my przede wszystkim na początek musimy bardzo dobrze ich poznać, żeby później móc się wypowiadać, co możemy razem robić.
Jasne. Jeszcze 2 pytania o samo przejęcie. Pan Adam pisze: dane ze Storlic pokazują, że liczba aktywnych sklepów PrestaShop spadła około 11% rok do roku w czwartym kwartale 2025. To trend obecny już przed przejęciem, wskazuje pan Adam. Jak zamierzacie państwo odwrócić ten trend czernu? Jaki jest plan stabilizacji i powrotu do wzrostu bazy merchantów? No i czy macie target na liczbę aktywnych sklepów za 12-24 miesiące? Tak, to jakby słuszne spostrzeżenie i teraz tu warto na 2 rzeczy zwrócić uwagę. To, o czym mówiłem, że jest w Preście bardzo wiele obszarów, które należy poprawić, w tym jakość samego kodu, współpracy ze społecznością, która tam działa, samo doświadczenie merchanta, który instaluje taką Prestę, żeby tą retencję poprawić. I jakby zmiana tych rzeczy, Presta była zarządzana przez podmiot nietechnologiczny i to na pewno jakby to widzimy, jak to działało na całą jakby strategię budowania tego biznesu i na stawianie akcentów i fokusów niekoniecznie w najlepszych miejscach. I tu na pewno mamy know-how, jak to poprawić. I kolejna rzecz jest taka, że te trendy czasem też trochę mogą wynikać z samego faktu takiego covidowego boomu e-commerce'owego, tak? Czyszczą się bazy klienckie jakichś biznesów powstałych na hypie covidowym i my zawsze kierujemy się zasadą, że to nie liczba klientów decyduje finalnie o jakości biznesu i o przychodach, tylko jakość tych klientów, suma tak naprawdę liczby i jakości. Nie zmienia to faktu, że oczywiście ten trend z całą pewnością poprawi. Bardzo dziękuję. I pytanie o finansowanie transakcji. Na przejęcie została przeprowadzona emisja pod koniec zeszłego roku, pisze pan Denis, a sama transakcja została sfinansowana kapitałem dłużnym. Czy emisja miała inny cel? Jak to wyglądało? Czy możecie panowie wyjaśnić? Nie, znaczy to sytuacja wyglądała tak, iż ile dla przypomnienia netto z emisji pozyskaliśmy chyba około 195 milionów złotych. PrestaShop to cena nabycia PrestaShop to powiedzmy około 55-56 milionów euro i to, co finansujemy długiem, to jest tylko ta różnica, nie? Czyli ta nadwyżka tam kilkudziesięciu milionów złotych powyżej. Oczywiście dług będzie w euro, to też jest ważne. Ta różnica tych kilkunastu milionów euro będzie finansowana, w zasadzie to zrefinansowana długiem, bo to też dla przypomnienia przejściowo jak gdyby posiłkowaliśmy się wewnętrznymi środkami z grupy na sfinansowanie całości, ale bardziej optymalnie będzie długoterminowo sfinansować długiem. Tu brakującą część, tak? Jasne. Bardzo dziękuję. Pan Michał pyta jeszcze o kwestię Syliusa. Jaką rolę w inicjatywie CyberPixel pełni Sylius wraz z nowym zarządem? Jakie cele są stawiane przed Sylius na najbliższe kwartały? Kluczową i krytyczną bym powiedział, bo to powiem tak, bez Syliusa byśmy tej operacji nie wykonali, dlatego że posiadamy za małe doświadczenie jako grupa w rozumieniu oprogramowania open source'owego. Natomiast od lat znaliśmy się z zarządem Syliusa, z właścicielami Syliusa i jakby z dużym podziwiem obserwowaliśmy rozwój ich biznesu. Kilka razy rozważaliśmy inwestycje, natomiast z różnych powodów to nie dochodziło do skutku, czy z uwagi troszeczkę na skalę, czy może jakby też panowie bardzo jakby cenili sobie niezależność w tym biznesie. Ale moment, kiedy razem mogliśmy tak trochę jak w tej syntezie jądrowej spowodować, że 2 dodać 2 da dużo więcej niż 5, spowodował, że zarówno dla Mikołaja i Damiana ta transakcja stała się atrakcyjna, jak i dla nas. I ich rola jest zdecydowanie, to jest wniesienie tego know-howu. Myślę, że konstrukcja, którą razem zbudowaliśmy, to, że w połączonym podmiocie panowie mają 21%, my mamy resztę, my wnieśliśmy pieniądze, oni know-how i cały swój biznes i jakby to jest ten founder leads business, o którym wcześniej wspominałem, to daje ogromne podstawy do sukcesu. Nasze finansowanie, nasze zaplecze, ekosystem, rozpoznawalność, brand i ich know-how
czynią tutaj bardzo dużo logiki w powodzeniu tego przedsięwzięcia. Bardzo dziękuję. No i przeszlibyśmy do tematów związanych z Shopperem. Pan Adam pisze, że od 1 lutego zauważył, że wzrosły cenniki abonamentów o 20% i wskazuje, że to może być istotna podwyżka w segmencie SMB, gdzie wrażliwość cenowa według opinii pana Adama jest wysoka. Jaki jest dotychczasowy wpływ podwyżki na churn? Czy możecie panowie powiedzieć, ile procent merchantów zdecydowało się na downgrade planu, a ilu odeszło? Czy podwyżka w jakiś sposób wywołała jakieś efekty? Jasne. To przede wszystkim ja chciałbym tutaj powiedzieć, że my przez ostatni rok wprowadziliśmy bardzo wiele modyfikacji, ulepszeń w Shopperze, które wiązały się też po naszej stronie ze wzrostem kosztów, zatrudnieniem dodatkowych osób, inwestycjami w R&D, które jasno pozytywnie zostały odebrane przez klientów i widzimy, że dostarczyły im wartości. I w momencie, kiedy jakby jasno najpierw postawiliśmy tą kolejność w ten sposób, najpierw dostarczamy wartość, a potem tą wartość monetyzujemy, uważam, że absolutnie fair jest takie rozwiązanie, kiedy po prostu bierzemy za to pieniądze. No i jakby ze strony merchantów widzimy, myślę, nie wiem, czy zrozumienie to będzie odpowiednie słowo, ale jakby reakcja jest bardzo neutralna, bym powiedział, czy no, trudno mówić, żeby była pozytywna w momencie, kiedy podnosimy ceny, natomiast jakby jedziemy z merchantami na tym samym wózku. No, żeby mieć pieniądze i budżet na R&D i rozwój produktu, należy za to pobierać opłaty i ja chciałbym przypomnieć, że nadal Shopper jest, myślę, że jednym z najtańszych możliwych rozwiązań na rynku. No i patrząc Jeżeli na chodzi o statystyki, po właśnie. pierwsze ich jeszcze nie posiadamy, bo to za wcześnie o tym mówić, ale po drugie, no, takich statystyk nie publikujemy. Jesteśmy tutaj zobowiązani do tajemnicy marowej i takich danych nie udostępniamy. Jasne, bardzo dziękuję. Pan Bartosz dopytuje, czy w kolejnych kwartałach można oczekiwać wolniejszego wzrostu przychodów Shoppera wynikającego z dalszego ograniczenia udziału reklamy cyfrowej? Nie bardzo. Robert? Tak, znaczy chyba rozumiemy, czym jest pytanie. Znaczy to tak jak deklarowaliśmy, znaczy też istotną częścią historycznie przychodów Shoppera są też jakby usługi marketingowe związane, czy to z kampanią, głównie mówimy o kampaniach Google'a, Facebooka oraz tego typu usługami i jest to prawdą, że to tak jak deklarowaliśmy, my dosyć mocno zmieniliśmy podejście, strategię po prostu tego produktu. Mocno koncentrujemy się teraz przede wszystkim na tym, żeby te działania marketingowe mają przede wszystkim zwiększać sprzedaż naszych klientów i to jest klucz dla nas i do tego zmierzamy. Bardziej niż na wzroście jak gdyby przychodów z tego segmentu, tak, czy z tego obszaru usługowego. I faktycznie wraz z zmianą tego shiftu, no to i zaczęliśmy te zmiany wdrażać, bym powiedział, dopiero w ciągu roku 2025. I w związku z tym, no jeszcze faktycznie przez pewnie najbliższy kwartał czy dwa jeszcze będziemy widzieli podobne zjawiska, jakie mieliśmy do tej pory, czyli pewnego spadku dynamiki tego obszaru usług, ale zwracam uwagę, iż jak gdyby poprawia się rentowność, tak? I to zawsze na te dwa aspekty trzeba patrzeć równocześnie. Okej, co prawda być może ta dynamika jest niższa niż powiedzmy w okresach poprzednich, ale stawiamy bardziej rentowne z jednej strony kanały dla nas, ale też bardziej efektywne dla naszych klientów, tak? Bo o to przede wszystkim w tych usługach chodzi, tak? Czyli aby pomagać naszym klientom lepiej sprzedawać i na tym się przede wszystkim zamierzamy koncentrować, a nie na maksymalizowaniu wydatków marketingowych naszych. Nie? Więc tak, ale oczywiście ta spadek dynamiki przychodów, tak jak było w tym roku 2025, tak, on się wiązał też ze wzrostem rentowności. Więc to zawsze tak trzeba patrzeć na te dwa czynniki razem. Jasne, bardzo dziękuję. Pan Adam
Dopytuję, ile dokładnie wyniosło GMV sklepów Shopper w lutym 2026 w porównaniu z lutym 2025? Czy to odbicie, o którym panowie mówiliście, jest trwałe, czy wynikać może na przykład z jednorazowych efektów sezonowych? No i czy możecie panowie się podzielić, jaki potencjalnie byłby guidance na tą dynamikę w sklepach Shopper na 2026 rok? Wydaje mi się, że odpowiedziałem w dużej części na to pytanie, to trochę pan nie zadał. Co do dokładnych liczb, to jednak zwracam uwagę, no to jednak mówimy o danych takich stricte finansowych, jest. więc one się pokażą w raporcie za pierwszy tym- kwartał, więc... Poza tym guidance jest bardzo trudny do wykonania, jakby prognozowanie czegokolwiek, szczególnie w odniesieniu do przyszłości, jest po prostu trudne. Natomiast proszę pamiętać, w jak dynamicznym świecie jesteśmy. Może zaraz pojawić się inflacja związana ze wzrostem cen energii, wzrostem cen paliw. To istotnie wpłynie na GMV. To są takie rzeczy, na które nikt z nas nie ma wpływu, a one będą na to wpływać jednak. I teraz ja chciałbym powiedzieć, że jednocześnie pracujemy nad czymś, co będzie się nazywać Shopper Index, i będziemy starali się publikować jakiś taki poprzedni miesiąc, czy jakieś bardzo świeże dane w taki maksymalnie zneutralizowany o te wszystkie możliwe czynniki sposób. Po to mamy dział data, potem mamy data scientistów, żeby właśnie takie rzeczy dla rynku, myślę, będą bardzo ciekawe i dla Państwa również publikować i myślę, że to w niedalekiej przyszłości się wydarzy. Ma to, rozumiem, pokazywać pewnego rodzaju sentyment w branży, tak? E-commerce, Tak, to ma być oderwane jakby od biznesu, czyli na przykład nie będzie tam wpływu na to, że zyskaliśmy jakichś klientów, czy jakichś straciliśmy, tylko jakby będzie się odnosiło do samego rynku. Jasne. Bardzo dziękuję. To jeszcze pytanie o Shoppera. Pan Michał i pan Bartosz, może połączmy to. Jaka jest obecna strategia odnośnie ekspansji zagranicznej dla spółki Shopper i jak oceniacie Państwo, pyta pan Bartosz, możliwości akwizycyjne spółki Shopper? No, to akwizycja, strategia odnośnie ekspansji zagranicznej dla Shoppera no, jakby jest wyrażana na poziomie grupy Cyber, bym powiedział, poprzez choćby inwestycje w Prestę i to, że rozwiązania Shoppera, w tym rozwiązania Apilo, mogą być sprzedawane na tamtych rynkach. To jest po prostu ten rynek, ta baza klientów daje nam perspektywę zmonetyzowania tego i to jest taka strategia. Jeżeli chodzi o M&A, bo może patrzę, że zbliżamy się powoli do końca czasu, Tak. ale jeżeli chodzi, odpowiem jednocześnie, postaram się w dosyć wyczerpujący sposób powiedzieć o M&A-ach. W tej chwili jakby jesteśmy po tak dużych zakupach. Obawiam się, że mówiłem to rok temu, ale niewiele z tego wyniknęło. Kupiliśmy Prestę później. Ale Znowu coś kupiliście, tak? Znów coś kupiliśmy, ale na razie musimy to poukładać i nie patrzymy aktywnie w tej chwili na żadne M&A. Nawet jeżeli mamy ten potencjał finansowy, to myślę, że mamy niski potencjał w tej chwili organizacyjny do kolejnego M&A. A mamy tak dużo do zrobienia i tak dużo do zmonetyzowania w obszarze organicznym, że na tym się będziemy w najbliższych kwartałach koncentrować, co nie wyklucza tego, że jeżeli gdzieś nam się trafi jakaś spółka, która idealnie pasuje i nie będziemy chcieli przegapić tej okazji, to ją kupimy, ale aktywnie na nic w tej chwili nie patrzymy. Jasne, bardzo dziękuję. Jeszcze przez te kilkanaście minut chciałbym zadać kilka pytań o kwestie finansowe. Pan Marcin pyta, wpływ PrestaShop na przejęcie zamknięte 18 lutego. Jak szybko PrestaShop zacznie się konsolidować w wynikach grupy? Jakie pierwsze synergie cross-sell na poziomie finansów już widzicie? Więc tak, znaczy wyniki będziemy konsolidować efektywnie od marca, więc już w sprawozdaniu za Q1 będą one widoczne. No, natomiast jeżeli chodzi o kwestie synergii konkretnych liczb, no tak jak Kuba wspominał, efektywnie dokonaliśmy przejęcia, jesteśmy w tej spółce od 2 tygodni, więc wolałbym na tym etapie jeszcze
trudno nam to po prostu wiarygodnie, że tak powiem, Państwu Za przedstawić. wcześnie, żeby tutaj Za wyrokować. wcześnie troszkę. Jasne. Pan Adam pisze, Shopper jest konsolidowany od 12 miesięcy, Hosterion od kilku, a PrestaShop wchodzi jako trzecia duża akwizycja. Organizacja liczy, wskazuje pan Adam, około 800 osób. Ile osób liczy zespół integracyjny? Jakie są mierzalne kamienie milowe integracji Shopper na 2026 rok? I czy integracja PrestaShop będzie prowadzona równolegle, czy jakoś sekwencyjnie? I ile kosztowała integracja Shopper dotychczas? Ja odpowiem na to pytanie. Małe sprostowanie, tam mówimy, plus 800 osób jest na tym slajdzie, a już na samym slajdzie jest około 160 twarzy, czyli w naszej organizacji jest około 1000 osób. To jest jakby pierwsza sprawa. Dla nas jakby efekty integracji muszą odzwierciedlać wynik finansowy, czyli tak naprawdę to, czego oczekujemy, to utrzymania jakichś bardzo dobrych dynamik, do których Państwa przyzwyczailiśmy i na pewno nie będziemy wchodzić w takie szczegóły, a na pewno publicznie ich udostępniać, jakie są nasze wewnętrzne założenia co do kolejnych kamieni milowych. Tak jak trochę wcześniej powiedziałem, najważniejsze dla nas, my wiemy, czego się spodziewamy, jeżeli chodzi o potencjał rynku, monetyzację, sprzedaży tych rozwiązań na zagranicznych rynkach. Natomiast te dodatkowe efekty jakichś potencjalnych synergii czy tego, że możemy tymi zespołami wspólnie jeszcze więcej robić, to są rzeczy, które dopiero wychodzą w trakcie zrozumienia kompetencji tego zespołu. Bardzo dziękuję. Pytanie od pana Macieja po przejęciach i przy takim poziomie zadłużenia. Jakie będą koszty odsetek w 2026 roku w stosunku do 2025 roku? Oczywiście, znaczy, jeżeli mówimy o stanie obecnym, oczywiście, tak, bo tak jak wspominał Kuba, świat się potrafi dramatycznie zmienić. Tak, bo pamiętamy rok 2022 i wzrost inflacji, więc Tak. przy stanie obecnym i przy obecnym trendzie, który mimo wszystko oczywiście wydaje się niezagrożony, tak, znaczy patrząc nawet w obliczu tego zamieszania, jeżeli Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy, więc zakładają, że tutaj do takich zjawisk, jak było w roku 2022 nie dojdzie, no to będzie on zdecydowanie niższy. Tak, tutaj przypomnę, w zeszłym roku, jak zaczynaliśmy rok, no to ten WIBOR był na poziomie mocno powyżej, blisko 6%, tak? No teraz już schodzimy do blisko 3,5 niedługo, a nawet jak gdyby przejęcie Presty będzie tylko częściowo finansowane długiem i to też w euro, więc te koszty finansowe, one zdecydowanie, mówię, jeżeli chodzi o koszty odsetkowe, tak, no one na pewno, bo cały wachlarz związany z różnicami kursowymi, no to jest tym bardziej trudno zaprognozować, ale jeżeli chodzi o koszty finansowe, no to będą zdecydowanie niższe niż w zeszłym roku. To tutaj mogę położyć jak gdyby twardą deklarację, przy obecnych stopach procentowych i naszym tempie generowania gotówki, no to tutaj będzie bardzo pozytywny wpływ na zysk netto rok do roku. Jasne, to jeszcze pan Maciej dopytuje, kiedy dług netto może zacząć spadać? Okej, tak jak wspomniałem, przejściowo teraz trochę wzrośnie z uwagi na przejęcie Presty, ale już jak gdyby od tego momentu on będzie dalej spadał, tak? Czyli około 1,33 był na koniec roku, teraz wzrośnie pewnie w granicę 1,8, tak się spodziewam, tego typu, no ale on dalej będzie spadał, tak? Oczywiście no, trzeba pamiętać, że są jeszcze po drodze dywidendy, które z pewnością będziemy chcieli wypłacić w połowie roku, więc dalej się spodziewam, że na koniec roku ten poziom zadłużenia powinien mocno spaść, aczkolwiek to też ta sytuacja może się zmienić w przypadku na przykład jakichś M&A, tak, które też mogą spowodować. Więc prawda jest też taka, że tak jak wspominałem, jesteśmy dalece poniżej takiego, jesteśmy na bardzo komfortowym poziomie zadłużenia, nawet bym powiedział niżej niż taki nasz poziom średnio historyczny, taki docelowy nawet. Nie? Więc tego space'u na potencjalne M&A mamy bardzo dużo, no w szczególności to też pewnie zarząd Vercomo, o tym wspominano, no pewnie jeżeli ktoś z naszej grupy pewnie byłby pierwszy, jeżeli chodzi o przejęcia, to pewnie Vercom, bo tak jak mówił Kuba, my mamy dużo operacyjnej teraz pracy. Jasne. I jeszcze jedno pytanie. Pan Maciej pyta, jaki procent długu ma zmienne oprocentowanie? Całość. Całość, dobrze.
I jeszcze jedno pytanie tutaj. To też było dobre pytanie, jeżeli mogę w międzyczasie Tak. na temat, chciałem doprecyzować na temat pożyczki od Shopera na przejęcie PrestaShop. Tak. Tak, potwierdzam, ono będzie zrefinansowanie długie. My nawet w komunikacie OSP o tym napisaliśmy, iż ono jest tylko pomostowe do czasu, aż uruchomimy refinansowanie. Mamy na to zgody banków, po prostu czysto operacyjnie bardzo przyspiesza to sytuacja taka, w której my po prostu wykładamy własny cash, a potem są te wszystkie formalności z umowami kredytowymi i tak dalej, bo nie chcieliśmy, żeby to nam w jakikolwiek sposób opóźniło proces nabycia spółki. Tak? A jednocześnie Wspominam. troszkę zaoszczędzamy na odsetkach, prawda? No bo w drugą stronę Tak, chcielibyśmy od banku trochę pieniądze z naszej spółki, prawda? dokładnie. I Shopper też dużo więcej zarobi na odsetkach od Cyberfolksa, od tej pożyczki, niż na lokacie bankowej. Tak? Bo wiadomo, też te poziomy są zupełnie inne. Więc to jest dla obu stron jest to dużo win-win sytuacja. I tak jak panowie mówicie przy M&A-ach, też ta sprawność jakby przeprowadzenia transakcji jest istotna czasami. Tak. Pan Adam pisze, a zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej spadł o 45,7% rok do roku do 63,4 miliona złotych w roku 2025, mimo wzrostu EBITDA o 66,1%. Kiedy konkretnie zarząd oczekuje zwrotu zysku netto jednostki dominującej do poziomu roku 2024? Jakie są 3 kluczowe dźwignie, refinansowanie, zakończenie amortyzacji Shopper, zmiana struktury udziałów Shopper czy planowane? Okej, to tak, dosyć długie pytanie, ale postaram się odpowiedzieć. Tu przede wszystkim zwracam uwagę, iż w roku 2024 miała miejsce istotna jednorazowa transakcja w postaci sprzedaży Profit Roomu. Tak? I na tej jak gdyby transakcji zrealizowaliśmy blisko 50 milionów złotych zysku netto przypadającego jednostce dominującej, więc jak gdyby ten poziom był mocno zawyżony w tym roku poprzednim, tak? Jeżeli chodzi o taką porównywalność, tak? Bo to po prostu była transakcja jednorazowa w postaci sprzedaży spółki Profit Room, więc trochę ta baza nie jest porównywalna, ale oprócz tego, tak jak wspominałem, mamy w tym roku zawyżone koszty związane, mieliśmy przepraszam, podwyższone koszty związane z odsetkami, ale już tak jak wspominałem w Q4 2025 było widać, iż wróciliśmy do tego i pozytywnej dynamiki, 17% wzrostu zysku netto rok do roku i spodziewam się, iż w tym roku 2026 w każdym z kwartałów ta dynamika zysku netto powinna być ponownie pozytywna w zakresie. Jasne, bardzo dziękuję. To ostatnie pytanie z finansowych. Co w takim razie z dywidendą przy takim poziomie zadłużenia? Czy coś się będzie zmieniać in plus czy in minus? Tu absolutnie żadnych zmian w naszym zakresie. W sensie takim ten poziom zadłużenia jest historycznie jednym z najniższych poziomów, więc to absolutnie nie ma żadnego wpływu na poziom dywidend. Tak, więc no tak jak co roku, no spodziewamy się, że ta dywidenda będzie wyższa, no ale szczegóły pewnie zaprezentujemy Państwu już całkiem niedługo, zaraz pewnie niedługo po publikacji tych raportu rocznego już pełnego i wraz z wołaniem rocznego walnego, tak jak co roku zarekomendujemy kwotę, którą oczywiście na koniec dnia, co do której walne podejmie decyzję, tak co do tej dywidendy. Bardzo dziękuję. I 2 dobre pytania na sam koniec. Że my musimy kończyć też, jeżeli możemy prosić już o możliwie ostatnie pytania. Dobrze, to dosłownie ostatnie pytanie. Pan Marcin pyta o długoterminową wizję dla CyberFox za 3-5 lat. Czy chcecie być kompletnym systemem operacyjnym dla e-commerce? Jaka jest wizja grupy do 2030 roku pod względem skali, geografii i roli w europejskim handlu internetowym? No, bardzo dobre pytanie i absolutnie tak, to my jesteśmy już dzisiaj kompleksowym rozwiązaniem, natomiast mocno pracujemy nad tym, żeby to kompleksowe oprogramowanie ze sobą jak najbardziej spójnie współpracowało i było jakby zamknięte do możliwie jednego systemu. Myślę, że więcej będziemy Państwu na ten temat prezentować w kolejnej prezentacji. Jeżeli chodzi o plany, no to cały czas będę podkreślał tutaj tak skromnie, że chcemy utrzymać tą dynamikę. Może to jakby skromnie to nie jest odpowiednie słowo, ale jakby nie mamy jakichś takich super wielkich wyobrażeń. No, jest bardzo fajnie, że
jesteśmy dzisiaj chyba największym podmiotem technologii e-commerce w Europie z tymi 34 miliardami euro GMV. Chcielibyśmy, żeby to rosło w dobrym tempie i żebyśmy dobrze to monetyzowali. Także nie lubimy pewnie jakichś prognoz wyrażać, takich bardzo jasnych. Myślę, że cały czas inwentaryzujemy to, co mamy. Mamy naprawdę sporo rynku i jeżeli tylko dobrze go zmonetyzujemy, jeżeli uda nam się przesunąć ten poziom monetyzacji w Preście trochę w stronę Shopera, to już będzie bardzo dobrze. Myślę, że historia i też opublikowane te wyniki finansowe wszystko jasno pokazują, więc tego się trzymamy. Panowie, bardzo dziękuję w takim razie za przeprowadzenie prezentacji, za udzielenie odpowiedzi na pytania. Ze swojej strony zapraszam do śledzenia spółki, do odwiedzin serwisu relacji inwestorskich. Tam też znajdziecie Państwo raport, prezentację. No i też wideo z tego webinaru będzie dostępne na naszym kanale w serwisie YouTube. Jeszcze raz dziękuję. Moimi Państwa gośćmi byli pan Jakub Dwernicki, prezes zarządu CyberFox oraz Shopper. Bardzo dziękuję panie Jakubie. Dziękuję bardzo, dziękuję Oraz- Państwu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Oraz pan Robert Stasik, wiceprezes zarządu CyberFox oraz Shopper, dyrektor do spraw finansowych. Bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu, dziękuję Panie Redaktorze. A ja dziękuję za uwagę, życzę udanego popołudnia i do usłyszenia, do zobaczenia następnym razem. Dziękujemy, do zobaczenia. Do Dziękuję. zobaczenia.